Witajcie Tatrzańsko. Gdy tylko w Tatrach pojawiał się śnieg, starałem się natychmiast pojechać w góry i wcześnie zacząć sezon zimowy. Czas, na który zawsze czekałem. Co prawda przed 2 tygodniami byłem na Czerwonych Wierchach z synem Frankiem, ale wtedy śniegu był zaledwie refleks i to dopiero powyżej 2000 metrów. Teraz spontaniczny górski plan zaproponowałem Wojtkowi. Ten zareagował bardzo prawidłowo. Namówiłem też Jacka. Pomyślałem, że to dobry moment, aby na chwilę odejść od solistycznych wędrówek i zorganizować wyjazd wspólny. Co uczyniłem? Jak to zwykle bywa u bardzo wielu ludzi, tak i u mnie. Na plan pod tytułem Tatry nieważne stało się zmęczenie ciężkim tygodniem. Zwłaszcza, że do wielonocnego niewyspania należało dorzucić jeszcze jedną, tym razem sobotnią noc. Podążając tym tropem, pojechaliśmy. Rzecz jasna nocą, tak aby rankiem być już na szlaku. To będzie relacja w iście zimowym stylu. Im dalej w opowieść, tym śniegu coraz więcej i piękniejszy. A to dlatego, że bliżej szczytu. Od parkingu koło przystanku elektryczki Popradzkie Pleso szliśmy Doliną Mięguszowiecką. Mimo śnieżnych warunków prawie tym samym szlakiem co w lecie. Fajnym odstępstwem było wejście dla lepszych widoków na Chinczową Kopkę i w moim przypadku odcinek graniowy od wyżniej Koprowej Przełęczy do szczytu. Powrót tą samą drogą. Po posileniu się w hotelu schronisku przy Popradzkim Stawie, po słowacku Popradzkie Pleso, w którym za kubeczek wrzątku żądano pół euro, ładnie założonym śladem ruszyliśmy w górę. Śnieg leżał już od samego dołu. Rzecz jasna, im wyżej, tym było go więcej. Już na podejściu tu i ówdzie przez gęstwinę prześwitywało piękne niebo i białe góry. Ale dopiero po wyjściu z lasu miało miejsce ostateczne podniesienie kurtyny. Odtąd cały czas było na co patrzeć. Mgły, chmury, niezwykły błękit nieba i oślepiająca biel tak dawno niewidzianego śniegu spowodowała stan zmierzający prostą ścieżką do euforii. Trudy tygodnia, dojazdu, życia. Ale o co chodzi? Góry są piękne. Gnałem. Moi towarzysze też jakoś podążali za mną. Zapewne również ciesząc się na swój prywatny sposób. Lokalnie płożyły się mgły, nadając krajobrazowi niezwykle wyrafinowanego posmaku. Momentami zaś jawiły się Hawaje albo Lampa, jak kto woli. Widoki były niesamowite. Pogoda dynamiczna i wprost bajeczna. Morska służba anonsowała, iż śniegu jest 70 cm i lekkie zagrożenie lawinowe. Wszystko się zgadzało. Rzeczywiście czuło się nastrój zimowy. Prawdę mówiąc, rok temu do Nowego Roku tyle śniegu nie napadało. Lekki mrozik podkreślał wrażenie. Cudowne wrażenie. Trzeba jednak pamiętać, iż to nie była pełna zima, najwyżej warunki zimowe czy podobne do zimy. Przypominały o tym dojrzałe i ciągle jędrne owoce jarzębiny, których czerwień i zielonkawe jeszcze listki nie bardzo pasowały do śnieżnego krajobrazu. Obraz wspomnianych owoców na tle bielutkiego śniegu to doskonała metafora dzisiejszych warunków i panującej w tatrzańskiej przyrodzie pory roku.
Wędrówka nie nastręczała żadnych problemów. Szliśmy sami, patrząc z oddali na grupkę turystów podążających na rysy. Nasz cel był jednak inny. Koprowy Wierch. W czasie naszej wycieczki wysokość szczytu podawano jako 2363 metry, zaś najnowsza weryfikacja pomiarów podaje 2366 metrów nad poziomem morza. Wybrałem go przede wszystkim dlatego, iż uważałem, że to dobry, nietrudny, bezpieczny, a efektowny cel dla każdego z nas. Co prawda w śnieżnej szacie już widziałem go w tym roku, ale z oddali, z Mięgusza Czarnego, kiedy w warunkach zimowych zdobyłem go w samotnej, ale niezwykle pięknej i emocjonującej wycieczce. Wtedy też były niezwykłe mgły, zrazu nieprzeniknione, takie, że nawet drogę trochę pogubiłem. Ale wierzchołek mięguszowieckiego szczytu Czarnego był powyżej morza chmur. Wtedy Koprowy mnie zapraszał. Jak tu odmówić górze? Jeszcze jedno maleńkie ale. Słowacy niezbyt przychylnie patrzą na zimową turystykę górską, co u nich oznacza oficjalne zamknięcie Tatr od 1 listopada do 15 czerwca. Więc idąc w śniegu, i to teraz, chciałem skorzystać z faktu, iż październik jeszcze trwa i przed żadnym filancem nie będzie trzeba uciekać. Zaś śnieg już daje oczekiwany zimowy koloryt. Przy brzegu Chińczowego Stawu, Chińczowe Pleso po słowacku, największego w Tatrach Słowackich, zatrzymaliśmy się na posiłek. Mój wzrok cały czas szukał Mięguszy i przełęczy pod Chłopkiem, złożonej z tak wielu wspomnień. Wiatr, chmury i zwiewany śnieg powodowały, iż działy się tam rzeczy wspaniałe. Wszystko się kotłowało, robiąc niesamowite wrażenie. Spektakl na grani Mięguszy trwał bardzo długo, nawet w czasie, kiedy podchodziliśmy na wyżnią Koprową Przełęcz. Gdzieś na podejściu pod górne piętra Doliny Mięguszowieckiej, Chińczowej Doliny, bo tak się nazywają, założyliśmy raki, ale dałoby się i wejść w samych butach, choć były miejsca, gdzie było bardzo twardo, szczególnie przy schodzeniu, gdy śnieg już dawno nie widział słońca. Jak się później okazało, wejście na wyżnią Koprową Przełęcz to ostatnie chwile ze słońcem i rozległymi widokami tego dnia. Od tej chwili kopuła szczytowa była cały czas w chmurach. Wydeptana ścieżka z Przełęczy na szczyt nie bardzo przypadła mi do gustu. Między innymi z uwagi na szansę na chwilowe widoki szedłem granią, co wiązało się z torowaniem drogi w głębokim śniegu i ostrożnościami typowymi dla tego typu trawersu. To była poza wspomnianą na wstępie Chińczową kopką jedyna robota przecieracza szlaków, jaką dziś wykonałem. Reszta to dobry, wygodny ślad założony przez poprzedników. Na szczycie lekko wiało. Robiło się zimno. Nie było widoku. Więc postałem kilkanaście minut, po czym zszedłem do Przełęczy na kolejny posiłek i łyk wody. Góry powoli cichły. Wszyscy turyści, których w tym rejonie było z nami może z 10 osób, już dużo wcześniej zeszli w dół, przy czym część z nich zakończyła wycieczkę przy Chińczowym Stawie. Nie widzieliśmy, aby ktoś poza nami szedł na Koprowy Wierch. Jedynie ten ślad, który tam był założony. Chmury coraz głębiej schodziły w Chińczową Dolinę, otulając ją jakby pierzynką. Chciałoby się tam zostać na noc, ale nieubłagane obowiązki zmusiły nas do zejścia.
schronisku nad Popradzkim stawem ciepły obiadek i wolno w dół ciemnym lasem, gdzie czeka samochód i długa droga powrotna. Grupowa wycieczka w tak doskonałych warunkach pogodowych przy bezpiecznym, malowniczym śniegu nie dostarczyła tyle emocji, co drogi samotne w ciężką pogodę i w trudniejszym terenie. Ale nie takie były priorytety. Chciałem, aby to była nasza wspólna wycieczka, bezpieczna i satysfakcjonująca dla każdego. Wszystko się udało perfekcyjnie. Jedynym kosztem za tak pojętą wycieczkę był bardzo długi jej czas. O wiele za długi. Ale za to brak kontuzji, nawet nogi nie bolały. Takie tempo pozwala iść cały czas miękko. Ale za to każdy doszedł dokąd chciał albo dokąd mógł. Drobne problemy zdrowotne w zespole pojawiające się na trasie udało się pokonać. A chodzi m.in. o to, że rozciągałem kilkakrotnie koledze mięśnie, boleśnie przykurczone, także uniemożliwiały marsz. Na tą wycieczkę wzięliśmy krótkofalówki. Nalegałem na to, bo miałem złe doświadczenia wspólnych wycieczek. Wyznaję zasadę, że w górach należy się pilnować i wrócić wspólnie w zdrowiu. Ale to nie oznacza, że trzeba się trzymać za ręce. Każdy może chodzić swoim tempem i dojść dokąd zdoła. Stąd tym razem od pewnego momentu każdy szedł po swojemu. A ja wiedziałem, gdzie są koledzy i że z nimi wszystko dobrze. To samo, rzecz jasna, wiedzieli i oni, bo mieliśmy łączność. Nie musiałem też czekać na szczycie w nieskończoność. Po prostu wystarczyło jednemu z kolegów być na ramieniu Koprowego, zwanym też inaczej Koprową Kopą, który to szczyt stanowi przedwierzchołek Koprowego Wierchu i jest 20 metrów niższy od szczytu głównego. A ja, mając od kolegi informacje, nie musiałem na niego czekać na szczycie albo niepokoić się, czy nie potrzeba mu pomocy. To wydłużyłoby nam wycieczkę pewnie o godzinę albo i więcej i przysporzyło niepotrzebnych nerwów. Doszukując się na siłę mankamentów, można by powiedzieć, że tym razem spektakularnych widoków z Koprowego nie było nam dane podziwiać. A są takie, bo widziałem. Droga powrotna była dość męcząca. Jacek spał z tyłu, a ja nawigowałem Wojtka i dbałem, aby nie zasnął za kierownicą. Zwykle tak to wygląda podczas naszych wspólnych wycieczek tego typu. W Krakowie, aby chłopaki jak najszybciej znaleźli się w domu, pozwoliłem się wysadzić na rondzie Matycznego, a mieszkam po drugiej stronie miasta. Droga stamtąd trwała z 2 godziny i nie obeszło się bez długiego spaceru. Niedzielna noc to nie jest szczęśliwy czas dla pasażerów KKM. Ale po takiej wycieczce nie sposób myśleć o takich drobnostkach. Z górskim pozdrowieniem. Cześć!